Dzień dobry. Całkiem niedawno pokazywałem Wam maszynkę Rockwell 6C, która wygląda tak. I pierwsze golenie wykonałem tą maszynką z płytką, bo tutaj są 3 płytki i jest 6 możliwości ustawienia jakby ekspozycji ostrza żyletki. Pokazywałem Wam tą maszynkę z płytką number 6. Widzicie? To jest ta płytka. Na tej płytce odbyło się golenie, gdzie ekspozycja ostrza była największa. A dzisiaj ogolę się tą samą płytką, gdzie wystarczy obrócić. Tu mamy 6. Obracamy w ten sposób i mamy 5. I numer widoczny po skręceniu to jest właśnie ten jakby numer, ten rozmiar ekspozycji maszynki, ekspozycji ostrza, a użyję dzisiaj żyletki Persona Platinum, ale zanim olejek, żeby zwiększyć zarost, Trufident Hill, olejek zapachowo powiązany z mydłem, które Wam zaraz przedstawię. Tutaj dozowanie jest bardziej jeszcze precyzyjne niż w przypadku olejku tego samego producenta o cytrusowym zapachu. Tutaj mamy brytyjski ogród. Zapach olejku jest obłędny. I ten olejek, jak już kiedyś wspominałem, jest jeszcze bardziej tłusty od olejku Trufident Hill, który ma zapach cytrusowy. A tutaj jest ogród Highgrove króla, gdzie jest rezydencja króla Wielkiej Brytanii. I tak przygotowany zarost niech sobie mięknie. Ja zakręcam ładnie butelkę. Bardzo ładnie wykonane, satynowane szkło, 50 ml objętości, zdaje się, tego olejku. Założę żyletkę do maszynki i za chwilę powiem Wam, jakim mydłem się dzisiaj użyje, jakie mydło dzisiaj do golenia. Żyletka to jest Persona Platinum, użyczona mi przez sklep 2ostrza.pl. Zapraszam, zaglądajcie. Zakładamy żyletkę Persona Platinum. Kochani, płytka numer 5 daje mniejszą ekspozycję ostrza. Nakładamy papierek pergaminowy, spójrzcie, Platinum Chrome. Platinum Chrome, z obu stron taki sam napis, niewielka ilość kleju. Klej, dla tych, którzy narzekają na klej, klej w pewien sposób też stabilizuje żyletkę w czapce i pod grzebieniem. 6 się chowa, 5 jest na zewnątrz, proszę, 5, czyli 5. Jak widzę, żyletka dosyć sztywna, podobnie do tej żyletki Rockwell, którą zakładałem pierwszy raz, bo czuję przy skręcaniu. I tutaj ekspozycja ostrza, tutaj już jest bardziej schowane, nie wiem, czy to będzie widać, czy to nie będzie widać. Ekspozycja żyletki jest odrobinę mniejsza, jest bardziej zagięta, bardziej schowana pod tą płozę w czapce. I tutaj, co ciekawe, właśnie ta płoza nie ma żadnych ząbków, jest całkowicie gładziutka. Spójrzcie. Moim zdaniem dla osoby, która jest początkująca, chce spróbować tradycyjnego golenia, taka maszynka, gdzie można sobie poeksperymentować. I tutaj jest fajnie, waga jest, spójrzcie, jak jest wyważona maszynka. W tym miejscu jest zerowy punkt ciężkości. Ciężar rączki i głowicy równoważy się, więc tutaj chwyt jest jak najbardziej moją metodą, jak najbardziej wskazany. W tym miejscu
gdzie trzymała się stabilność tej maszynki. Żyletka załadowana. A mydło to jest Zingari Stargazer. Dzisiaj spojrzymy w gwiazdy. Mówiąc w cudzysłowie, takie mydło 148 gramów białej masy, crafted by hand, ręcznie robione mydło. Patrzcie, jaka fajna grafika ciekawa, która odbija się w świetle, widzicie? Bardzo ładnie zrobione, solidny plastik, gruby. Zingari Man Stargazer. Zapach. Przeważnie tak wygląda taka masa. Przeważnie zapachy, no właśnie, jak to powiedzieć, zapach w pewnym stopniu przywołuje w naszej pamięci jakieś okoliczności, jakiś czas, bo wiadomo, poruszamy się w czasie i otaczają nas różne zapachy i mamy jakieś odniesienie, czujemy jakiś zapach i przypomina nam się jakaś okoliczność, dobra bądź zła, dobre bądź złe, jakieś wspomnienia. I tutaj ten zapach też odnosi się i oddaje właśnie, ten zapach oddaje to, co przedstawia grafika. To znaczy taki chłód, noc. Mówię Wam, że naprawdę to się czuje. A nawet jest napisane ziemia, snowflakes i woods, czyli ziemia, płatki śniegu, zimne powietrze i to się czuje w tym mydle. Masa, mięciutka masa. Przenoszę do tygla. Bardzo miękkie, jak wklejam do tygla, to jest naprawdę mięciutkie. Miękka masa. Podejrzewam, że da się łatwo wbić w węzeł. Wracając do tych zapachów, właśnie zapachy przywodzą nam na myśl różne zdarzenia, bądź kojarzą nam się z jakimiś okolicznościami. A ten zapach kojarzy mi się właśnie taki, jest chłodny. Rzeźka noc. Rzeźka noc. Ja pracowałem przez pewien czas w Norwegii, to tam to powietrze właśnie takie było i to mi się przypomina. To mi się przypomina praca, pobyt w Norwegii swego czasu, to zimne powietrze, czasami lodowate, ale jakże przyjemne. Tam, kiedy pracowałem w maju, jeszcze był śnieg i czuło się takie ozon, czuło się skały, tam były takie, ja pracowałem w Trondheim i tam właśnie jest dużo skał. I tutaj też jest akcent mineralny. Oprócz tego, że są tutaj także iglaki, świerki. Dobra, odkładam na bok i pomału będę wyrabiał pianę. I skały, a zwłaszcza skały po deszczu, dają specyficzny właśnie taki mineralny akcent, który tutaj jest obecny w tym mydle. A dla tych, którzy ostrzą brzytwy, to kamień po spryskaniu, naturalny kamień, skała, po spryskaniu wodą, to jest właśnie ten zapach. Coś jest w tym zapachu takiego pociągającego. No i tutaj czuję też tutaj w tym mydle iglaki, ale to nie jest żywica, tylko to są zielone, to są igły. To są igły, jakbyśmy zgnietli w palcach igły. Pamiętamy, nie chcemy, żeby nam się obijał gryf. Chwytamy niżej i obijają nam się palce w tyglu. Ale nie ma tego wysokiego tonu, kiedy pędzel, gryf uderzy o porcelanę, o ceramikę. Słyszycie? Nic nie słyszycie. Mineralny zapach kamienia roztartego do ostrzenia brzytwy, albo jakbyście byli gdzieś nad strumieniem takim zimnym w górach, że czujecie właśnie brzeg, kamienisty, skalisty brzeg strumienia. To jest to. To jest takie odniesienie, ale cedr jest wyraźnie wyczuwalny i tutaj cedr też się czuje, olejek cedrowy, taki smolisty. To jest to. I w sumie to się wszystko składa. Tutaj ja nie wyczuwam żadnych cytrusów, nic. I to się składa na zapach tego mydła, jest bardzo fajny.
A za świeżość tego mydła, za takie wrażenie chłodu, ale to powiem Wam, że to nie jest mentol. Tu mentol w składzie jest, ale to wrażenie odświeżenia, orzeźwienia daje nam taki składnik, ale o tym składniku powiem Wam na końcu filmu. Jak zechcecie ze mną pobyć chwilę, to dowiecie się, co daje efekt odświeżenia. Nie chłodzenia, tak jak mentol. Tu mentol w składzie jest, to czytałem, ale odświeżenia. I ten składnik ja uwielbiam po prostu w składach perfum, czy w składach nawet, a nie powiem więcej, na przykład w składach takich maści do, jak człowiek jest przeziębiony, jest taki składnik, który się bardzo łatwo ulatnia i to też jest żywica. Ale poczekajcie do końca, ja pod koniec powiem Wam, co to jest. A tymczasem pędzel nabity Stargazer. Obserwator gwiazd. Ja ten składnik, o którym Wam wspomniałem, właśnie teraz czuję. I czuję, można powiedzieć, od początku, od otwarcia tego słoiczka. Proszę bardzo. Czuję, że dałem odrobinę za mało wody. Ale rozprowadzę po twarzy, dodam do tygla jakieś 7 kropli wody. Nie będę tutaj cedził łyżeczką, tylko bezpośrednio z wylewki. Czuje się mentol. Teraz czuję na twarzy mentol. Na szczęście ten mentol jest ilościowo. Pozwoliłem sobie przeczytać skład tego mydła. Na końcu tej skali składników, a na początku skali składników jest, o i teraz czuję, że, patrzcie, piana błyszczy się jeszcze bardziej przez wodę. Na początku skali tych składników jest łój wołowy i jest też kozie mleko, a jak kozie mleko albo mleko na przykład klaczy, jak w mydle Le Perlusien eliksir, to już dobrze wróży. Mleko z ssaków. Bardzo wyraźnie czuć tutaj, cedr. Podobnie jak w tym olejku, który użyłem przed goleniem. Drzewo cedrowe. Z tym olejkiem cedrowym to różnie bywa, bo czasami jest olejek cedrowy taki smolisty, czasami jest olejek cedrowy bardziej zielony. Zależy, na co się trafi. Ogólnie to jest mydło, które teraz używam. O drzewnych zapachach. Tutaj nie ma cytrusów. Jest odrobina słodyczy, nie wiem skąd to pochodzi. A do tego po goleniu także pasuje właśnie to. Ten balsam, który użyję po goleniu. A tymczasem załadowana Rockwell 6C załadowana jest żyletką Persona Platinum na płytce numer 5. Dla osób, które zaczynają przygodę z tradycyjnym goleniem. Zobaczmy, jak to się ma w stosunku do najbardziej agresywnej płytki, którą użyłem, płytki numer 6. To jest płytka o krok niżej, płytka numer 5. Zaczynamy. Fajne wyważenie w tym miejscu. W sumie maszynka jest dosyć ciężka, ja nie ważyłem jej, ale ta waga jest taka właśnie wypośrodkowana tutaj. Lecimy.
ścinania zarostu nie wyczuwam. Muszę spłukać już, nie przechodzę na drugą stronę głowicy, bo czuję, że piana mi zjeżdża. Piana jest wyrobiona idealnie. Tutaj jest jeszcze bardziej łagodnie. Jest precyzyjnie, ale jest, powiem Wam, nie czuję ścinania zarostu. W moim odczuciu nie czuję różnicy, jeśli chodzi o agresję, bo na szóstce nie było. Może bardziej niezauważalnie sunie po twarzy. Może to czucie żyletki jest mniejsze, ale czy zaczynaliśmy od szóstki, czy to była agresja? Nie wiem. No, już dosyć dobre dogolenie. No, spłukuję. Także dla osób, które chcą zacząć, myślę, że taka maszynka, gdzie mamy możliwość doboru ekspozycji ostrza nie poprzez skręcanie, nie przez skręcanie, nie jest regulowana. Regulowana jest w sposób inny, bardziej może prosty, poprzez zmianę płytki. No i pierwsze przejście zaliczone. Nie wiadomo kiedy. Wiecie co? Bardzo dobre mydło. Bo zmiękczenie zarostu jest naprawdę wzorowe, powiedziałbym. Może, tak jak wspomniałem, przez to mleko, przez to kozie mleko. Drugie przejście, piana błyszcząca, fajna. Więc jak widzę, płytka numer 5 całkiem fajnie się sprawdza. Mniej czuję żyletkę, nie czuję zwiększenia bądź zmniejszenia agresji. Po prostu mniej czuję żyletkę. A maszynka sunie tak, jakbym się golił poprzednio płytką z użyciem płytki numer 6. Przejście pod włos. Tak wygląda. Więc młody chłopaku, starszy chłopaku, który chce zacząć przygodę z tradycyjnym goleniem. Tutaj już przejście pod włos daje też pewien miarodajny dowód na to, że ta płytka ustawia żyletkę pod fajnym kątem, że przejście pod włos też jest bezproblemowe. Tak wygląda tradycyjne golenie. W przeciwieństwie do maszynki systemowej nie przyciskamy, jak widzisz, maszynki, tylko delikatnie przesuwamy po skórze. I daje to taki efekt. Możemy się szybciej ogolić. Można użyć olejku, który przygotuje nam zarost, zmiękczy. I tutaj niezależnie od twardości zarostu olejek zawsze i tak działa in plus, jeśli chodzi o właśnie zmiękczenie, przygotowanie zarostu przed goleniem. I 2 przejścia zaliczone. Trzecie.
Dotarcie do tej części głowica zapewnia dobre, trzeba tylko trochę naciągnąć płatek nosa, skrzydełko nosa. No i już, i tutaj się już nic nie wyczuwa. Maszynka zerourazowa, dogolenie fajne. I chłopaku, który zaczynasz golić się maszynką, czy brzytwą, czy kamisori, pierwsze golenia, zanim opanujesz, nie musisz się dogalać na super, mega, hiper. Wystarczy, że będziesz ćwiczył opanowanie jakby techniki. To jest ważniejsze niż dokładność tego golenia. Możesz sobie pomóc naciągając skórę, możesz nie naciągać, tylko wystarczy troszkę. Może odgiąć twarz i skóra też się napnie. Proszę. I tu już jest godziuteńko. Poślizg, jaki zostawia to mydło. Mentol, który nie pali twarzy. Ja nie toleruję mentolu. A tutaj jest względnie z tym mydłem i unosi się właśnie ten zapach cedrowo-ziemisty, zapach mokrej skały z odrobiną słodyczy. Ale to takie jest, ten zapach jest ciepły, fajny. Z delikatnym efektem chłodzenia, który pochodzi z mentolu i nie tylko. Zaraz się dowiecie od czego. Widzicie, trzymam cały czas tutaj. Jest balans maszynki, rączka sama, a kontra jest z tej z palców, więc nawet mokra nam się, mokry uchwyt, nawet gdyby był gładki, tak jak tu, nie wyśliźnie się, bo mamy kontrolę tych dwóch palców. Może być nawet rączka całkowicie bez moletowania i tak nam nie wypadnie ząg. Bo tu mamy podparcie pod głowicą, a tu mamy podparcie dwóch palców. Jest kontrola pełna. I nie sięgamy daleko z maszynką, żeby ręka jest blisko. Widzisz? Nie tak. Tylko jest tak, bliżej. Oparty palec pod czapką, pod grzebieniem. O. I tak to wygląda. Całkiem łatwe jest. Wiecie co, moim zdaniem nie ma pojęcie agresywna maszynka. Skąd się to wzięło w ogóle? Jest jedna prosta zasada, ale poślizg bardzo mocny jak po balsamie. Jedna prosta zasada, która warunkuje golenie brzytwą, czy maszynką do golenia, czy szawetką. To jest proste, dziecinnie proste. Nie dociskamy. I to wszystko nigdy, jeżeli zastosuje się do tej jednej prostej, banalnej, śmiesznej metody, nigdy sobie nie zrobisz krzywdy. Jakieś poprawki? Nie ma co poprawiać, już tu nic nie słychać. Tu może pod żuchwą. Jak widzę, ta persona to jest sztywna żyletka. Bardzo sztywna. A czapka przy skręcaniu ugina bardzo mocno, zaciska żyletkę. W tych objęciach czapka i płytka grzebień od spodu. No tu nie grzebień, no ale to płytka od spodu i czapka. W tej maszynce żyletka jest zaciskana mega mocno i przez to w trakcie golenia nie ma wibracji żyletki. I dlatego prowadzi się równo i nie ma żadnego urazu. Proszę bardzo. 3 przejścia, gładka twarz. Powiem Wam, że można by było nawet użyć tego. Nie tyle. Użyć tego mydła piany jako balsamu. Czemu nie?
Ale ja mam fajny balsam o zbliżonym zapachu. Patrzcie, tak wygląda golenie maszynką na żyletki. To nie jest żadna czarna magia. Tylko właśnie, jeśli mógłbym Was prosić, nie dociskajcie żadnego sprzętu do golenia. Jeżeli jest ostry, to po prostu ostrość narzędzia zadziała. Nie trzeba dociskać. To nie jest maszynka systemowa, gdzie musimy docisnąć, żeby te 4 nożyki, żeby tam złapało. Tutaj jest, zobaczcie, jakie to jest banalne, bo tu jest tylko jedno ostrze, widzicie? Jedno ostrze to jest, prościej się nie da. Tak wygląda. Co tu mamy jeszcze zostało z tej ilości? 1/3 łyżeczki. Jak widzicie, to nie jest piana objętościowa, tylko to jest piana, która jest taka bardziej mokra. Tak wygląda piana z mydła Stargazer. Obserwator nieba. Bardzo dobra piana. Czuję w palcach, że coś trzymam. Naprawdę. Dobra. Sięgajcie po maszynki, przyjaciele. Po brzytwy sięgajcie też. I po Kamisory. Dobra, tak to wygląda. Cały czas pewnie czekacie na to, co ja powiem, jak żeście nie zasnęli. Składnik, który daje odświeżenie, a nie daje chłodzenia, to jest, przyjaciele, banalny składnik, to jest żywica, która się nazywa kamfora. I kamfora, jaki balsam? Kamfora daje wrażenie takiego odświeżenia, dlatego często stosuje się przy przeziębieniu do smarowania maści czy pod nosem, żeby odświeżyć. Kamfora bardzo szybko paruje i często jest kamfora mieszana z olejem, na przykład słonecznikowym, jak nośnikiem, żeby tak szybko nie odparowała. A to jest olej, ale skóra po tym mydle jest super. Mógłbym już tego nie używać. Żadnego ściągnięcia, nic. Kamfora daje uczucie właśnie takiego odświeżenia i bardzo dobrze wpływa bynajmniej na moją psychikę, bo mocno poprawia mi nastrój. Balsam Prorazo. O, jest za dużo. Wooden Spice. Balsamo dopo rasatura. Wooden Spice. 100 ml. Fajny balsam. Konsystencja taka. Za dużo tego wylałem. Co ja z tym zrobię? Muszę część puścić w kanał. I kto wie, czy tutaj w tym balsamie też nie ma kamfory. To jest taki słodkawy trochę, ale mocno orzeźwiający aromat. Uwielbiam w perfumach kamforę i w różnych innych rzeczach. Także i w tym mydle. A tu bardzo fajne dało nam pościsk to mydło, bo to łojowe było i był w mydełku mleko kozie i zarost zwiększony super. Odpowiednie przygotowanie zarostu i dobre mydło to też jest połowa sukcesu. Bo możemy mieć ostry sprzęt, a będziemy się golić z bólem, kiedy mydło nie spełni oczekiwań. A to mydło, ten zestaw, przyjaciele, moim zdaniem zasługuje na uwagę dla chcących spróbować tradycyjnego golenia. Taki zestaw na początek. Czemu nie? Bardzo dobry zestaw. Tymczasem odwiedzajcie Dwa Ostrza, odwiedzajcie kanał mojego dobrego przyjaciela Constructor Way. Dużo praktycznej wiedzy, sympatyczna osoba, życzliwa. Pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam sąsiednie kanały. Tymczasem czekamy, aż zarost odrośnie i znów będzie coś ciekawego. Dzięki za subskrypcję, za lajki, dislajki i za wszystko. Cześć.